Hej, witam wszystkich, z tej strony Razym i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Elden Ring. Poradnik jak grać magią. No i w dzisiejszym odcinku wychodzimy już tak naprawdę z Jeziornej Lurni. Mamy zamiar skończyć ją. Tutaj nam został taki malutki fragmencik do przejścia. No pewnie będą to jeszcze jakieś jaskinie, jakieś tutaj rzeczy, a potem ruszamy do Kelit. Taki jest plan. Także zaczynajmy. Tutaj właśnie ostatnio zakończyliśmy w tym miejscu. Tutaj na dole, jak widzicie, się przeciwnicy biją ze sobą. Ale my nie będziemy im przeszkadzać. Nie będziemy tam dołem na razie przechodzić, tylko pójdziemy sobie górą, jedną bądź też drugą stroną i sobie to właśnie od góry przejdziemy. No a tam od dołu nie będzie nic ciekawego, po prostu się będą przeciwnicy nawalać różne typy między sobą. O, tu jeszcze mamy pieski. Oj, z komety to nieźle ładujemy. Dobra, nie, ale szkoda trochę many. No i tak one na hita padają. Więc myślę, że trochę bez sensu, no ale dobra. I chcemy tam przejść, zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony. Czy my tędy się na drugą stronę dostaniemy? Niby nie, powinniśmy wejść od drugiej strony. Okej, to szybko sobie tam przejdziemy, bo tam chyba było ciekawe zaklęcie. Tak mi się coś kojarzy. Ale może źle pamiętam, tak jak mówię tutaj. Jednak w tym poradniku akurat do maga to tak nie jestem tak super przygotowany, jeśli chodzi o questy NPC i o przedmioty. Dlatego, że wszystko to pokazywałem w poradniku jak grałem wojownikiem, jak przejść właśnie całą grę wojownikiem, więc tutaj bardziej no chcę się skupić jednak na tym gameplayu. Tego tutaj już aż tak bardzo nie pamiętam rzeczy. Okej, dobra, tam jest jakiś mag, który nam kurczę mocno nawala z góry, okej. No ale to też nie problem, bo tutaj przeciwnicy dość słabi, więc możemy po prostu ich pominąć i od razu iść na tego maga. No coś tam nas niby strzelają, ale szału nie ma z ich strony. Jak widzieliście, to był chyba ten mag z Akademii Railukari. Ale tutaj zaraz go... O, podejdziemy. No i nawet spadł. Także zabił się. Styknie. Czekaryjski kostur, błysk ostrza. O, właśnie, to może nie zaklęcie, ale ciekawy kostur. Aczkolwiek... wydaje mi się, że jest słabszy. Karyjski kostur, błysko ostrza, skalowanie. Jak tu mamy? Siła, inteligencja 22. Skalowanie z inteligencją jest słabsze, bo zobaczcie, jest na C. My mamy skalowanie z inteligencją na S. No to jest lepsze to dalej. No pewnie potem gdzieś na samym końcu gry znajdziemy jakiś lepszy kostur. No ale jednak to jest kostur Skelit, jakby nie patrzeć. My tam, pamiętacie, w pierwszym odcinku go znajdywaliśmy, no to on jest dość raczej potężny. A, to jeszcze skrzynkę bym pominął. Także raczej on będzie tutaj ciągle ok. Książka z przepisami, no spoko. Dobra, no i tych jeszcze też tu pokonamy. No i dobra. Spoko, powinnam wrócić miksturki, także jest git. O, jeszcze dwóch. Dobra, wyleczmy się. Znaczy wyleczmy się, manę sobie przewróćmy oczywiście. No i dobra, tak jak mówiłem, idziemy górą. Tutaj w ogóle na dole, z tego co pamiętam, jeśli byśmy przyjechali w nocy, to tutaj by nie było przeciwników, tylko byłby ta nocna kawaleria. A ogólnie tych nocnych przeciwników no jest dość tutaj dużo. Ja to wam na pewno pokażę, każdą walkę z tym nocnym przeciwnikiem, bo uważam, że to może być ciekawe. Jak oni się prezentują na magu, ale to sobie zrobimy taki, myślę, jeden potem odcinek, gdzie tutaj tych wszystkich przeciwników sobie tak naprawdę walniemy na raz praktycznie w jednym odcinku. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej, tu mamy wilki. No dobra, no to załatwmy je, bo będą przeszkadzały. Akurat wilki to jest taki typ przeciwnika, który jest po prostu szybki. Nie ma co się potem z nimi bawić. No i dobra. Super. A jeszcze nam butelka many wróciła. Także rewelacja. Okej, mamy tutaj jakąś wieżę chyba. O nie, to formacja skalna. Nie wiem dlaczego mi się wydawało, że to wieża. No ale nieważne to jest tak naprawdę. Tutaj mamy... O, krabika. No dobra. Okej, trochę mnie walnął.
Ale my też go ładnie walnęliśmy. No jednak ta kometa to robi robotę. A, coś jeszcze wyrzuciłeś z siebie. Co tutaj mamy? Jajo kraba. No dobra. Chyba mamy 8602 dusze. Ale pamiętam te lepsze ulepszone u Selviusa, to zaklęcie karyjskiej kawalerii, tak się to nazywało? Falangi Wielkiego Ostrza. Kosztowało nas 12 000. Czyli nie dużo brakuje. Jak pokonamy tutaj tego, co sobie na tej łódce jeździ, powinno być lepiej. Zobacz, jeszcze oko bestii drży. To oznacza tylko tyle, że jak pokonamy tego przeciwnika, to dostaniemy morowe korzenie. Dobra, on gdzieś tam daleko poleciał i przyzywa szkielety. No ale my się nie przejmujemy tym, że on przyzywa szkielety, tylko chcemy go jak najszybciej oczywiście załatwić. No ładne obrażenia wchodzą. Zobaczcie w ogóle, że przez niego te pociski praktycznie przylatują. No ale trochę trzeba tej komety kurczę zużyć jednak, żeby go łatwo załatwić. No ale padasz. No i to tyle. Szkielety też padną. No jeszcze coś wystrzelili w nas, ale na spokojnie. Morowe korzenie mamy. Prochy szkieletowego bandyty. No okej, no i mamy te 13 410 dusz, czyli starczyłoby nam właśnie na to zaklęcie. No tak, będzie jakieś miejsce łaski, to trzeba będzie się zainteresować tym. O, tu jeszcze mamy na manę. O, to pięknie, by się przydało akurat. Dobra, git. I czy tutaj jest już to miejsce? Tak jest. Tutaj na dole mamy bardzo ciekawą lokację. Tego, że jest to miejsce, gdzie są same wojownicy. Tylko tak, jak wygląda... Dobra, to znajdźmy sobie wpierw, słuchajcie, jakieś miejsce łaski, zaraz tu przyjdziemy. Ja sobie to też miejsce zaznaczę, że tutaj będziemy chcieli zaraz podejść. Bo tam jak wejdziemy od góry, to już niestety, jak już zejdziemy, no to nie będzie powrotu za bardzo. Jest to jakieś miejsce łaski by się naprawdę przydało w tym momencie. Ono gdzieś tu zaraz powinno być na pewno jakieś. Też dawno nie było, więc na pewno coś tu się znajdzie. Okej, tu będą szkielety. O, na pewno. To nie jest zaskoczeniem. Okej, tu jest rycerz. A, i tam na końcu będzie chatka. No i z tamtej chatki będziemy mogli odpocząć. Idealnie jeszcze tutaj będzie obraz. Tu sobie go zgarnijmy. Obraz zmartwychwstania, no dobrze. No i mamy też właśnie tutaj ognisko. To wiecie co? Przenieśmy się w takim razie wpierw do Selviusa. No i dobra, jesteśmy, także idziemy do Selviusa bezpośrednio, już kupmy sobie to zaklęcie. I będziemy kontynuować dalszą drogę. Wydaje mi się, że ta falanga może być naprawdę ciekawa. A z tej falangi jednak przy takich ludzkich przeciwnikach, co też robią uniki na naszą magię, bardzo się przydaje. Bardzo się przydaje to zaklęcie, bo oni tego nie unikają. No i też to jest fajna broń, no bo jak już raz puścimy, no to potem to automatycznie się namierza, także no, dość przyjemne. Że kupmy od niego. Dobra. I poprosimy to. Karyjska falanga. Dokładnie. Dobra, dzięki. To tyle od ciebie chciałem, na dobrą sprawę. Teraz wracamy sobie tutaj do shopu artysty. No i dobra, jesteśmy tu z powrotem. Wyposażmy sobie od razu to zaklęcie. Zapamiętaj zaklęcie. Tutaj mamy nawet wolne, ale ja chyba wolę sobie po prostu zamienić. Tak jest. No i co, i tutaj mamy jeszcze miejsce jedno, tak? No mógłbym sobie generalnie może dać ten wielki łuk Loretty, chociaż z niego specjalnie korzystam, no ale na razie niech zostanie. Potem wiadomo, damy ten księżyc. Tutaj jest. Ale to w swoim czasie, jak już będziemy mieć te 70 inteligencji, to wtedy będziemy się zastanawiać. Dobra, no i wracamy tam. Tego rycerza nie będziemy bić, bo on tak wraca, on tam nic cennego nie powinien mieć. A nas najbardziej interesuje, żeby dostać się do tych słojowojowników tam do wioski w tym momencie.
tutaj się jakoś schodziło. O, dobra, tam jest. O, i schodzimy powolutku w dół. Oj, dobra, już myślałem, że trochę za nisko, ale nie wyszło nawet źle. No, jesteśmy w słojogrodzie, jak widzicie. I tutaj spokojnie te słoje nie będą nas atakować w żadnym wypadku. Te słoje są dobre. Po prostu. Że mamy tutaj punkt, gdzie możemy odzyskać właśnie łaskę. I jak widzicie, są tutaj te słoje sobie leżą. No, z tym nawet nie możemy nic zrobić, no ten też coś sobie robi. No po prostu sobie siedzą, nie są agresywni, nie są nic, także dobrze. A z tym możemy nawet pogadać. Hello, Cos. What are you doing here? I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. Ah. Are you going to be the new potentate? No i oczywiście naciskamy, że zaopiekujemy się swojami. Gosh. Truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, Cos. To see if you've got the right stuff. No i dobra, ręce pokazane, czy się nadajemy? Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, Cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. No niestety, nie mamy dobrych dłoni. Don't look so glum, Cuz. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me. Okej. Także no widzicie, no niestety, no nie mamy gładkich dłoni. Także na ten moment nic tu nie zrobimy. Tutaj jest bardzo w ogóle dużo, jak widzicie, roślinek. I tutaj jeszcze jakieś przedmioty. No warto sobie to pozbierać, te pęknięte garnki, to wszystko. O, tutaj jeszcze coś jest. Pęknięty garnek kolejny. Tutaj jeszcze jakiś odłamek. No spoko generalnie, nie? I tutaj jeszcze jakiś kolejny słój. No tutaj ogólnie one nie są agresywne, także pięknie. No i to jak widzicie dalej nie przejdziemy. Przeteleportujemy się jeszcze raz do tego swojego ogrodu, pójdźmy jeszcze raz do tego małego garnka, czy on coś powie. Wydaje mi się, że chyba na ten moment nie i będziemy mogli tak naprawdę spadać dalej, ale zobaczymy. Oh. A jednak, Hello coś again, powie. Cuz. I'm happy you came back. I have good tidings for you, Cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them, and they said you'd be very welcome. Go on, Kaz. Who knows? They might be of some use. Go on, who knows? Dzięki, młody, za pozwolenie. Ja już zebrałem wszystkie wasze kwiaty bez waszej zgody, ale to nieważne, nieważne. Dobra, to możemy ruszać sobie dalej. Do tej wioski jeszcze powinniśmy chyba wrócić, bo tutaj będzie jeden quest NPC. Nie jest jakoś super istotny quest, no ale zawsze coś, nie? Do zrobienia, więc myślę, że prędzej czy później tam wrócimy. Teraz idziemy sobie tędy. Tylko pytanie, bo tam jest jeszcze ścieżka na dole. Czy tam będzie coś ważnego? No, najwyżej pominiemy coś, ale wydaje mi się, że chyba tam nic nie będzie. No, ewentualnie może jakaś jaskinia. Nie wiem, na razie chodźmy... Dobra, chodźmy tutaj. W sumie tutaj zaraz będzie kolejne ognisko. A tak z ciekawości, jak będzie wyglądał wielki ugrolety z konia? Patrzcie, cały czas możemy jechać, to jest ciekawe. No tak, to robi robotę ten łuk. Jak możemy sobie podjechać do przeciwników. Gdzie jest ten duży? A, musimy załatwić tego. Tak to się spoko strzela z tego łuku nawet. Konia jest fajny ten łuk Lorety. Na pewno lepszy niż jak się uderza normalnie, bo wtedy się zatrzymuje nam postać. O, ładnie, mocno. Dobra, no ale to jest tak naprawdę tyle. Musimy dobić kometą gościa.
No okej, no ale bez problemu. Jeszcze ma dostaliśmy zaklęcie ogniu, oczyść mnie. O, zaklęcie czy też inkantację chyba bardziej. No nieważne, no najważniejsze, że zebraliśmy to. Że tutaj nic więcej nie ma. Dobra, a jeszcze tutaj coś było. Niegasnący motyl, no dobra. Tam będziemy się raczej udawać, tak? Gdzieś w tamtą stronę. Dobra, tutaj jeszcze odpoczynek. I chciałem sprawdzić jednak, wiecie co, czy tam coś na dole jest, bo chciałbym wam jak najwięcej tej walki pokazać, jak najwięcej przeciwników, więc może coś tutaj będzie. A, oczywiście, że będzie. Dobra, już kojarzę to miejsce. Bo w tą stronę może nie będzie tutaj za ciekawie chyba. Też w sumie nie będzie tu jaskini czasem. Tych przeciwników nie będę też zabijał za każdym razem, damy sobie z tym spokój. Chciałem tylko zobaczyć, czy czegoś tu nie ma. A będzie, oczywiście, że będzie. Dobra, to jest dość ważne miejsce w sumie chyba nawet. Tak jest. No bo tam na górze jest, tam w sumie chyba nie wchodziłem. A też powinienem się raczej tam udać. Tam jest Karyjska Biblioteka, bodajże. Bądź właśnie ten... A nie, to tutaj jest. Dobrze, Karyjska Biblioteka. Nie, to dobrze trafiłem. A, nieistotne. W globusie nieba przekaż potomności mądrości księżyca i gwiazd. I na wieczność skryj występki księżniczki. Księżniczki oczywiście Renaly pewnie. A i zobaczcie, my jesteśmy tutaj. Tutaj mamy piedestał. Na piedestale czegoś brakuje. No nic z tym nie zrobimy, także możemy iść po prostu przed siebie. A tutaj zaraz będziemy mieli walkę z takim właśnie ala NPC. To będzie taki bardziej mag w sumie. Bardzo irytujący. Pamiętam, że ja go bardzo nie lubiłem. A jak będzie na magu? To jest dobre pytanie. Tutaj też powinny być z tego co kojarzę. No właśnie, są już je widać. Łapki, niestety. Reszta to chyba spadnie w dół. To akurat nara. Ale to trzeba załatwić normalnie. A nie było źle. No bo jakbyśmy tu podeszli, to oczywiście te łapki by na nas spadły od razu. To ruszamy dalej. No zaraz ten mak, z tego co kojarzę, on się tu powinien zaraz gdzieś pojawić niestety. Będziemy musieli go sklepać. Cóż, trudno się mówi, prawda? O, już chyba jest, bo słychać nawet, że coś tam strzela. Pojawiły się też jakieś duchy. Aż ty no. On ma ten wielki łuk Loretty w ogóle, jak zobaczycie. Sobie z tego korzysta. Spoko, zadzmy tego małego wpierw. My tu raczej jesteśmy bezpieczni, tylko tego małego. Kurczę, jesteśmy tu bezpieczni, co? I potem dostaję damage potężny. Dobra. No strzel jeszcze raz. Dobra, teraz my. No i dobra, teleportował się dalej. Już on teraz stamtąd będzie nas nawalał. No i my musimy tam właśnie powolutku jakoś do niego przejść, nie? No tutaj jeszcze jacyś przeciwnicy się pokazują, no ale umówmy się, to są przeciwnicy, którzy padają na hita, więc oni tak naprawdę bardziej nam tą manę troszkę zmiękczają niż oczywiście coś robią. A teraz idziemy tutaj. Aha, jeszcze jeden taki malu. Nie chciałem łukiem, aj, szkoda many, ale dobra. Trudno. Dobra. Już many zabrakło, tak? Dobra, i znowu znika. Na magu to bardzo przyjemna ta walka, nie trzeba w ogóle do nich podchodzić, więc sympatycznie. Teraz właśnie pozatwiajmy tych może mieczem, bo pada trochę many. A ci przeciwnicy to naprawdę nic, a nic nie robią. Dobra, idziemy oczywiście dalej, windą do góry.
No i chcemy się dostać oczywiście jak najszybciej. No do tego naszego mistrza Mirama. Zaraz gdzieś będzie strzelał. Aha, to jest taka zagadka z nim była, tak? Że jak my do niego podchodzimy, to on ucieka. No oczywiście, że tak. Także metoda jest tutaj jedna. Szukamy schodów, dzięki którym możemy się dostać na górę. I go tam z góry postrzelamy. O, tutaj są przeciw... Ała, no jak mnie to sięgnęło, co? Dobra, ja tutaj może na wszelki wypadek wypiję. Bo głupio by tu było zginąć na ostatniej prostej, co? A, tam jest drabinka. Ten Miram jest po drugiej stronie całkowicie. Dobra, to my sobie wejdziemy po drabince. No wchodź. Halo. O, dzięki. Wejdziemy i on tam z góry nie będzie się nas spodziewał, no i my go po prostu załatwimy. Teraz mi oczywiście wpierw szczurka. To nie przeszkadzał. A i zobaczcie, on już całkowicie zgubił. Zgubił nas, nie jest nami zainteresowany. My go tutaj z góry możemy pyk. No przynajmniej częściowo w sumie. O, zobaczcie, tam te weszły sobie do nas. Dobra, gdzie ten mistrz Miram poszedł? A tu dalej stoi, dobra. No to teraz jeden strzał, na dobrą sprawę. Z góry powinno starczyć. No i dzięki. I dostaliśmy magiczną ulewę. No, takie zaklęcie. No rzucał je, ale czy to jest jakoś super przydatne? Tak o. A najważniejsze, że pokonany, prawda? Możemy jeszcze zaraz wyżej wejść. Ależ to namierzanie czasami naprawdę by mnie rzuciło w przepaść. Nie wiem, czy widzieliście. Że tak mi postać, kurczę, skręciła w ostatniej chwili. Ale dobra, wchodzimy wyżej. Dobra, zabijamy szczurka. Jeszcze trochę tych szczurów jest, ale zaraz ich tutaj walniemy. Dobra. Jeszcze jeden. Mamy go. No chyba wszystkie. I mamy talizman mądrego nasiona. Czy on zwiększa jeszcze bardziej manę? Bardzo możliwe, ja w ogóle tutaj idę. Zwiększa przywracanie punktów many przez butelkę mądrych łez. Nie, to wolę, żeby mi po prostu mieć więcej punktów many. Bardziej wydaje mi się to potrzebne. No i dobra, możemy sobie tutaj spaść. Czy my stąd przeszliśmy na dobrą sprawę? Chyba tak. No i pytanko, czy tu coś jeszcze będzie? Wydaje mi się, że nie, że tutaj po prostu już na ten moment zakończyliśmy tą lokację. Wszystko, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, ale jeszcze oczywiście przejdźmy. Tam jeszcze, tak jak widzieliście, po drugiej stronie też było przejście, więc tam też na pewno coś będzie. O, tutaj w ogóle... Wiecie, jakby miało coś być, ale chyba nie. O, chyba nic nie ma tutaj. Dobra, no to możemy tak naprawdę stąd spadać już. Nie jesteśmy tutaj potrzebni, możemy wrócić sobie tutaj na wschodni płaskowyż i stamtąd odbić do drugiej strony. Tam, o ile się nie mylę, będzie kolejna studnia, której aktualnie nie chcemy się do końca udawać. Możliwe, że udamy się tam później, jak już tą lokację sobie oczyścimy do końca, bo tu, jak widzicie, jest golem. Ale dobra, no odkryć trzeba, jak już jesteśmy, prawda? Nie ma co się zastanawiać. A, coś tam nawet sięgnął naszego konia. O kurczę, jaki mały damage.
No, powiem tak, z koniem i z kometą bardzo przyjemnie, bez problemu pokonany. No i tutaj rzeczywiście mamy już to wejście do rzeki Siofra. Tam jeszcze chyba za tym coś było. Na pewno był tutaj chyba ten niedźwiedź runiczny. Nie do końca jest mi to potrzebne, żeby z nimi walczyć. No, jeden, drugi. Dobra, one sobie tu siedzą. Niech sobie śpią. Może nie będziemy im przeszkadzać specjalnie. Po prostu ruszajmy dalej. No i tutaj mamy wejście. A po prostu weźmy tam i studnia rzeki Ainsel dokładnie i odblokujmy sobie po prostu kolejne ognisko tutaj przy tej rzece. A gdzie kolejne, bardzo długie zejście w dół. No i dużo też trumien. To jest w ogóle też ciekawa sprawa, ale jest od razu ognisko. No i też są... Już widać przeciwników, co ciekawe z daleka. Widzicie te mrówki? No to z nimi będziemy tutaj walczyć w tej rzece. Ale na razie, tak jak mówię, chodźmy stąd. Nie ma co. Zróbmy to, co mieliśmy zrobić, czyli przejdźmy sobie ten obszar. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i potem ta rzeka. No i potem pewnie Kelit. Nie może być inaczej. No, ciekawe właśnie, jak tam ten Kelit nam pójdzie, bo to jest na pewno lokacja, która nas zweryfikuje troszkę. Jedna z też moich... Myślę, że w sumie ona jest spoko, fajna jest. W sumie nie mam jakiejś takiej lokacji, której specjalnie nie lubię. Nie za bardzo lubię tą karyjską bibliotekę. Ogólnie, znaczy może inaczej, nie karyjską bibliotekę, tylko Akademię Railukari. O. To nie jest specjalnie mój typ. Na razie tutaj. Czy tędy pod górkę. Generalnie wojownikiem jest tam dość ciężko. No magiem jakoś poszło nam sprawnie. No, tak samo jak tutaj też bardzo sprawnie pokonaliśmy tych przeciwników. Dobra, jak teraz ten wóz pokonamy, czy kometa tutaj ładnie siądzie? O, super. No cudo, naprawdę. Nie spodziewałem się aż tak wielkich obrażeń na to. Że jeszcze tutaj nas niby... bije, czy te ślimaki po prostu nas widzą? Te ślimaki, dobra, tutaj idziemy prosto i w lewo odbijamy. Okej, nie ma problemu. Oczywiście uzupełnimy manę. Chłopaki chodzą. No dobra, nie chodzą. No nawet się chyba nie zorientowali, co się w ogóle stało. No i okej, mamy kolejny tutaj miejsce łaski. Dobrze, dotykamy. I sobie możemy usiąść. No, usiądźmy, bo chciałbym sobie levela podać. Przeciwników nie było jakichś super tutaj dużych. A jako tak mało brakuje. Dobra, no to bez sensu, żebym tutaj wydawał, bo i tak zaraz dostaniemy na pewno. I zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Kościół Przyrzeczeń. I mamy tutaj żółwia papieża. You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? No i powiedzmy jako jedyna odpowiedź, nie wiem. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rea Lucaria. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use,
you are free to take it with you, unless perhaps you are in search of instruction, in which case I will share all that I know. Okej, u niego możemy się uczyć magii. On ma magiczne błyskoostrze. Tworzy znak, który z pewnym opóźnieniem wystrzeliwuje błyskoostrze i wykonuje zamaszte cięcie magicznym wielkim mieczem. No, tak średnio przydatne. Jeszcze mamy inkantację, pobłogosław siebie. I możemy z nim pogadać o Radagonie. I wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there, and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Okej, możemy jeszcze pogadać o Radagonie i o Renali. To porozmawiamy o Renali, bo o Radagonie już rozmawialiśmy. You wish to know more of Lady Renala? She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her, and then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. No dobra, to chyba wiemy wszystko. Tu jesteśmy też w kościele przyrzeczeń. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo możemy odbyć pokutę. Kiedy kogoś zabijemy, jakiegoś NPC na przykład, to tutaj możemy podejść i za odpowiednią, za świętą wodę bodajże, taki przedmiot, możemy dokonać rozgrzeszenia. Ja to też kiedyś pokazywałem, jak to się robi, więc teraz nie będę się na tym skupiał. Mamy złotą igłę do szycia i złote przybory krawieckie. No a kto potrzebuje takich rzeczy? No oczywiście, że bok zszywacz, bo kto by mógł inny. Także możemy mu od razu to dać, póki o tym pamiętamy. No to chyba dalej będzie siedział, co? No tak, to możemy mu te przedmioty przekazać, żeby już miał. I potem oczywiście wrócimy w tamto miejsce. No jest i on. Bok, this seems ready to make a jump. A, nie możemy mu dać na razie. A, dobrze. Już wiem. Będziemy mogli dać to dopiero później. To jest trochę dziwne, że nie możemy w tym momencie, ale dobra. Nie będziemy nad tym myśleć za długo. To co, tędy pojedziemy prosto, bo tędy już w sumie jechaliśmy, to zobaczymy, czy to nie będzie jakiejś jaskini może. Tam jak widzicie będzie też jakieś złote drzewo pomniejsze, czyli pewnie będzie awatar. Także też sobie oczywiście zawalczymy. Tylko wiecie co, ja już sobie tych punktów nie potrzebuję, tam sobie je szybko tylko odznaczył. Pyk, pyk. Pyk, dobra. No i jedziemy. Tutaj jakiś niedźwiedź, no ale to na szczęście nie runiczny. Dobra, trochę są szybkie te niedźwiadki, ale to nic. No za to. Git. Dobra. Mamy to. Jakieś peklowane mięso, ok. Oho, widzicie jak to tu jest? Pamiętacie przy rzece Siofra byli tacy wikingowie? Duchy? To tu mamy ich normalne wersje, już nie duchy. Dobra, jeden załatwiony. Tylko oni mają ten jeden mały problem z nimi, że oni mają te łuki bardzo potężne. Tutaj trzeba uważać naprawdę na nich. Jak nas strzelą z łuku, to będzie naprawdę nieciekawe. Widzieliście to, no zresztą, jaki damage otrzymaliśmy. Tutaj trzeba troszeczkę uważać. Też nie wiem, czy ja w dobrą stronę w ogóle pojechałem. Chyba nie. O, oni jednak byli tam. Okej, to lećmy tutaj. Trzeba kurczę jakoś tak
A, tam strzela, dobra. Patrzcie, jakie to ma zasięg, jakie to jest w ogóle celne też niestety. To jest chyba najgorsze, że ta celność tego cholerstwa jest mega skuteczna. Dobra, tutaj mamy jeszcze paru. Nie dolatuje. Aj, najgorzej. Tamtego też nie strzelimy. No, przejdźmy sobie tu. Dobra, zostawmy ich po prostu. Tutaj już chyba wyjdziemy na prostą, tak? No, próbuję włączyć mapkę, ale... A nie, to się dostaniemy do kościoła przyrzeczeń. No to i tak bez sensu, okej. Ale to w razie czego, jakbyśmy zginęli, to od kościoła przyrzeczeń będziemy zaczynać. Okej, bardziej się to opłaca. Dobra, ten załatwiony. A tu jeszcze nie było jednego? A, może mi się wydawało. Aż ty no. Dobra, butelka niesamowitego eliksiru, nic innego nam nie zostało. Dobra, tutaj mamy jednego, tu załatwnego. Tam jakaś strzała też poleciała. Ojejku, po prostu trochę jest, co? Gdzie ty to strzelasz? Powiedz mi. Dobra, na szczęście załatwiony. A, tu trochę przed tymi strzałami się ukryliśmy. On stamtąd strzela. Dobra, tego mamy. No, przed tym się schowajmy i tego załatwmy po prostu. Gdzie jest tamten? Tu jest. O, dobra, jakoś się udało. Na szczęście. I to jak widzicie mamy już ognisko, także sprawnie poszło, fajnie. Znaczy no, mogło być oczywiście lepiej, ale tragedii nie ma, myślę. I teraz level up już nam na pewno siądzie. Nie odpoczynek, tylko rozwój. No i oczywiście inteligencja 58, super. Jak to wygląda na mapce? No już jesteśmy blisko. Przelecimy oczywiście przed siebie. A i tutaj mamy, jak widzicie, dzwonnicę kolejną. Jakiś pomnik. Za tym pomnikiem jest jakieś przejście, no nie ma. Dobra, tą dzwonnicę myślę warto rozwalić sobie, no bo ona też daje wam możliwość, żeby jeszcze raz ponownie wykorzystać wielkie runy. Ale myślę, że my sobie to zostawimy po prostu. Nie jest mi to potrzebne. Bo to też dużo czasu zajmuje. Jak będziecie potrzebować, to oczywiście sobie załatwicie. Tym bardziej, że na górze, zobaczcie, jest kolejna taka dzwonnica. Także dwie takie dzwonnice tutaj są. Że można sobie tutaj ogarnąć bez problemu. A tutaj możemy właśnie ten ponownie wizerunek wykorzystać. Także myślę, że no jest to dość przydatna rzecz. Tutaj sobie weźmiemy pyk. Także super. I tak patrzę, co tutaj jeszcze będzie. Aha, tutaj będziemy do tego złotego drzewa. No i potem możemy zejść sobie w dół. Okej. Czy możemy sprawdzić, czy tutaj nie ma jakiejś jaskini? Ale chyba nie. No nie, nie ma raczej nic. No, nieźle skacze ta dzwonnica, co? Daje czadu. Ale dobra, tutaj mamy tych paru wikingów, no trzeba ich załatwić. Bo będą nam na pewno przeszkadzać.
No i jeszcze jeden. No i dobra, no i będziemy... A jeszcze, patrzcie, jeszcze ich tu paru jest. Ładnie paru, no trochę tego jest tutaj, tych wikingów. No to w sumie to chyba nie wikingowie, ale tak mi bardzo przypominają, nie wiem dlaczego właściwie. Dobra, tam mamy też już oczywiście awatara. Na awatara się trochę przygotujemy, zobaczymy tą karyjską falangę, ładna ilość tych ostrzy. No i dobra, to co, bawimy się. Zobaczymy jak tutaj kometa zadziała na ciebie. Oj, porządnie cię zbiłem, widzę. Ale ty mnie jeszcze bardziej. No oczywiście zrobiłem błąd, bo wykonałem atak w momencie kiedy on atakował, co automatycznie na hita nas zabiło, ale możemy się przy posągu Mariki wskrzesić. No to jest niestety częsty błąd, który mi się na magu zdarzy. No jesteśmy niestety zazwyczaj na hita, wszyscy nas mają. Trzeba o tym pamiętać. Jedynie tyle dobrego, że my też mamy wszystkich na hita. Więc chociaż to jest taka wymiana. Jeszcze ty. Okej, idealnie many, widzę starczy. Użyjemy falangi. No i lecimy kometą oczywiście. Raz, dwa, trzy. Leczonko. Okej, będziesz robił magiczne kuleczki. Spoko. No i dobra. Okej, many zabrakło, ale to nic. No i dziękuję, tyle z awatarku. No, z tą kometą to w ogóle ci przeciwnicy już pięknie schodzą. No i ładnie. Załatwiony, mamy pękniętą za całunu magii. O, to się może przydać. To nie ukrywam, że może być bardzo ciekawy przedmiot. Także trzeba będzie go zaraz przejrzeć. Okej, tak patrzę, to chyba tutaj wszystko. Możemy wracać tutaj, no i tutaj sobie przejść na główną drogę. Jeszcze zobaczyć co tam będzie. Tylko jeszcze właśnie chodźmy tutaj i zobaczmy ten niesamowity eliksir. Tymczasowo wzmacnia takie magiczne. No i to jest fajne. Ja sobie wezmę to, żeby mi odnawiało życie i żeby zwiększało. Chociaż kurczę, zwiększy magię to bez sensu z tym życiem, wiecie? To ja jednak wezmę to, że... gdzie to było? Neguje znaczącą część obrażeń. O, tak zróbmy. Takie ustawionko na razie tych zaklęć. Tego niesamowitego eliksiru. Wydaje mi się, że jest to całkiem okej ustawienie. Teraz musimy podjechać, no gdzieś tutaj do skarpy. Aha, tylko my stąd jednak nie skoczymy, co? No myślałem, kurczę, że tam się dostaniemy w dół. No trochę niefajnie. To co? Tak naprawdę najszybciej będzie się tam dostać stąd. I tak byśmy przejechali, nie? Żeby zobaczyć co tu jest. No dobrze. Zobaczmy, bo chciałem tam ostatnią część lokacji tak naprawdę jeszcze zwiedzić, żebyśmy tutaj mogli powiedzieć oficjalnie, zrobić klamrę, zamknąć tą akademię Rajlukari, Jeziora Lurnia, że tutaj już nie musimy wracać. Byśmy mogli jechać dalej. I tak mam wrażenie, że no trzeba przyznać, że dość szybko raczej tutaj te lokacje przemierzamy. Nie jest źle, naprawdę. Ale tych przeciwników pominiemy. O, tutaj jeszcze jakieś chodzące
chodzące coś. No ale dobra, tego też nie będę robił. Trochę bagiem ciężko ich tutaj pozałatwiać. O, i tutaj mamy takie oto przejście. No i tutaj mamy jeszcze chłopaków. Chłopaków górników. Ale już załatwieni. No i tutaj zobaczcie, mamy kolejnego kupca. What do you need? I don't want any trouble. No i zobaczcie, drodzy, możemy od niego kupić. I co on ma? 3 łuki runiczne. Czelująca gałąź. Ciekawy przedmiot. No ale generalnie nic ciekawego za bardzo nie ma. Ewentualnie te 2 łuki runiczne sobie kupmy, to zawsze się przydaje. No i spoko, idziemy dalej. Kościół Bellum, tutaj też mamy jakiegoś odpoczynku. I tutaj mamy też, jak widzicie, kolejny tutaj posąg Radagona to chyba będzie. I tutaj mamy oczywiście świętą łzę. Także spoko, bardzo przydatny przedmiot. Dlatego, że dzięki niemu możemy sobie zwiększyć możliwości naszych butelek. Także chcemy wzmocnić. Także mamy już plus 6. No fajna liczba. Teraz jak to wygląda? No chcielibyśmy tutaj. A tam potem już nam się zacznie jakby kolejna część lokacji, że tak powiem. Także tam możliwe, że już nie będziemy się dzisiaj udawać. A, ktoś nas widzi. Ojku. Dobra, załatwiony. Jeszcze jeden, okej. No tak, no bo tu idziemy na tą... Tak, to musielibyśmy tamtą stronę jechać. Dobra, to jedziemy tutaj. Jeszcze dostać. Tutaj w nocy też jest chyba bodajże nocna kawaleria sobie jeździ. A tutaj zobaczcie, będziemy mieli właśnie tą czytającą z palców staruchę. No i też kolejne wejście do akademii. Że z 2 stron tak naprawdę możemy sobie do akademii dojść. No i tutaj mamy też jeszcze punkt szybkiej podróży, no czyli ogólnie ognisko oczywiście. No i mamy tą czytającą z palców staruchę. Ciekawe, czy ona nam coś powie, bo w sumie tutaj no, Renale jakby nie patrzeć już pokonaliśmy. Oczywiście, że możesz przeczytać. What a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to behold. Before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim cavern? You're... Dobra, już naszych palcy nie będzie tutaj czytać. No i tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, jakąś tam przewodnię dostaliśmy. Tutaj przeszliśmy. No tutaj byśmy ewentualnie jeszcze mogli przejść w tym kawałku. Tutaj dołem, ale to jest taki myczek, że tutaj dostaniemy się tak naprawdę do dalszej lokacji. Także tam przejdziemy sobie, myślę, już w następnym... kiedyś, w następnych odcinkach, jak będziemy udawać się w tą część, no bo następnie udamy się teraz do rzeki, do tej drugiej rzeki, a potem do Kelit. Ale to myślę, że zrobimy sobie już w następnym odcinku, tak, bo dzisiaj tak naprawdę zrobiłem to, co chciałem, czyli zakończyliśmy, można powiedzieć, oficjalnie Jezioro Lurnia. Także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał, zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!